Podróżowanie autostopem po Afryce to jest po prostu bajka i dzisiaj przejechaliśmy kawał drogi po RPA z autostopem, co okazało się bardzo bezpieczne, bardzo miłe, bardzo przyjemne. Dojechali. Po pierwsze zrobił stop, był taki, że zapytaliśmy właściciela, czy możemy jechać z nim do miasta, a on powiedział, no wyrzucę was na wylotówce i wyrzucił nas tak na wylotówce, że aż na granicy wylądowaliśmy. Czyli to była wylotówka z kraju. Gaborone, więc to było maks, co mógł dla nas robić. Przeszliśmy na piechotę przez granicę, po czym kurczę złapaliśmy panią, która 27 lat mieszka w Botswanie, ale jest z Anglii, z jej mężem, który jest z Botswany i nas nie dość, że nas zawieźli w ogóle do tutaj praktycznie pod dom Józefa, to jeszcze szukali, bo coś chłopak miał problem z pokazaniem. No, przez chyba 45 minut szukaliśmy lokalizacji, albo z godziny. Zjechali z trasy, myślę, tak z 70 km nadrobili, godzinę stracili. No. Fantastyczni ludzie, spędziliśmy z nimi miły czas. Tak. No i mamy nowego stopa. Zabrali Państwo nas z granicy do Pretorii. Jesteśmy mojego kumpla Józefa w Pretorii. I've got my friend now, they are visiting me here and we are chatting. It's nice. Yeah, now here in South Africa, we've got 9 official languages. The first language is Setswana, the language that we are speaking here in our area. And we've got Sepedi, Zulu, we've got Xhosa, Ndebele, Tsonga, we've got Venda, we've got English and Afrikaans. Which one is the most popular? It depends about the area, but here in Pretoria, Tswana and Pedi. Here in Pretoria. And how many languages do you speak? Myself. Yes. Myself, I can speak. The one now that I'm very much fluently is Tswana, and then I can speak Zulu. I can Tsonga, I can Tsonga, English, Afrikaans, little bit Venda and also Sotho. So good 5 and 2 additional. Yes. You are smart boy. But you don't remember the name of your dogs. Not everything is so good. 7 languages. Yeah, this is something special. Ale to fajnie, zobacz jaka dzielnica. I on jako jedyny chyba, albo jeden z niewielu nie odgradza się drutami pod napięciem. Odważny facet. No i ten ma taki piękny ogród. I zobacz jakie tu rośliny rosną u niego. Winogrona, ale zobacz na to, awokado. Patrz, jest obsypane, to są setki kilogramów, bo to każde waży. O kurde, jakie to ciężkie. Będziemy tutaj sobie mieszkać u niego w ogrodzie, z czego się bardzo cieszymy, bo idzie burza, będzie chłodno i będzie w końcu przyjemnie, żeby sobie tutaj odpocząć. I trochę chłodu zaznać, a zaraz idziemy jeść. No strasznie się cieszę, poznałem go 3 miesiące temu w Lesotho i oto widzisz, mijają 3 miesiące i zaprasza nas do siebie. Patrz, jakie ma fajne drzewa, jakieś liczne palmy przed domem. To nie jest piękne. Na dworze dzisiaj w ogóle było chłodniej, 25 stopni jak żeśmy jechali, a później nagle wzrosło do 36, no i znowu już jest tak dosyć duszno. No i zobacz jaką mam koszulkę, a zaczynasz z tego, idziesz tutaj i lądujesz tutaj. Tutaj jest napisane staff, czyli że jestem, że tak powiem, pracownikiem tej firmy, a plecy, nie wiem czy widać plecy czy nie widać, tutaj asystenta poprosimy. Proszę bardzo, nie wiem jak mam się wypiąć, żeby wszystko było jasne. Reklamuję tą... Proszę się nie wypinać do mnie. Reklamuję ten ośrodek, ponieważ to jest najlepszy kemping na świecie, w którym byłem. Uwierz mi, nie przesadzam, nie ściemniam, nic z tego nie mam, po prostu właściciel i obsługa to są ludzie fantastyczni. Właściciel nam dzisiaj powiedział, i to jest prawda, że jego pracownicy, którzy właściwie w 100% są ze Zimbabwe, bo to są bardzo biedni ludzie, są dla niego jak rodzina i jeżeli on ma dać jakieś pieniądze, to da pierw jego pracownikom, a później dopiero innym. W ogóle rozmawialiśmy wczoraj bardzo długo z tymi wszystkimi ludźmi, z tymi robotnikami i okazało się, że są tak fantastyczni ludzie, tak ciepli, tak przyjaźni, że aż po prostu no, do późnej nocy z nimi siedzieliśmy. Najróżniejsze opowieści,
Jak wyjeżdżaliśmy dzisiaj, to pożegnaniom nie było końca. Naprawdę czułem się, jakbym z rodziną się żegnał, z przyjaciółmi, których znam lata, a znamy ich od 3 dni de facto. Tam są różne dziwne historie, bo na przykład jedna kobieta mówiła, że 2 lata nie była w domu, nie widziała 3 swoich dzieci, ponieważ ona tu zasuwa i nie ma pieniędzy, żeby sobie przejechać 700 km w jedną stronę do domu, 700 wrócić. A my sobie tutaj jaja robimy, jeździmy po Afryce i mówimy, że za darmo, że to łatwo, że szybko. A tu się okazuje, że nie, że to dla nas tak jest. Józef teraz myje stół pięknie i my zaraz siadamy do jedzenia. A ja się najbardziej cieszę na to, co tam się odbywa, bo idzie gigantyczna burza. I ja chcę, żeby spadł śnieg, grad, deszcz, wszystko, żeby było chłodno, zimno, żebym znowu zmarzł, bo po prostu znowu jest gorąco. Jeszcze 2 dni zmarznę, bo moje ciuchy tak w Polsce będą wyglądały śmiesznie. Ale mam jedną koszulkę więcej, także będzie super. Także słuchaj, no wszystko się tak niesamowicie z tym autostopem tutaj składa, że nie tylko podróżujemy za darmo, ale przede wszystkim spotykamy cudownych, fantastycznych ludzi, z którymi się zakumplowujemy, czy tam zaprzyjaźniamy, nie wiem jak to tam poprawnie powiedzieć. Oni robią dla nas różne fajne rzeczy, my czasami dla nich też i generalnie no spędzamy bardzo fajny, miły czas, wymieniamy opinie, wymieniamy doświadczenia, wymieniamy kontakty, robimy sobie zdjęcia, jest po prostu świetnie. No w końcu nieśmiale zaczyna padać, słyszysz ten dźwięk? To deszczyk o blachę uderza, tego nam było potrzeba, trochę chłody na tym wyjeździe. Idzie burza, patrz jak zaczyna lać, a wiaterek jak się patrzy. I rozbiliśmy namiociki, zobacz jak to wygląda. I teraz akcja pod tytułem zastanawiamy się co zrobić, bo wiadomo RPA, tutaj kurde każda pozycja jest ogrodzona drutem kolczastym i jeszcze dodatkowo pod napięciem. A on tego nie ma, bo on ufa ludziom, że będzie wszystko dobrze. No ale tak czy inaczej jakbyśmy chcieli w nocy do toalety, co jest mało prawdopodobne, ale jednak to się zastanawiamy co zrobić, bo chatę zamknąć musi. Wyjeżdżamy od Józefa. Spędziliśmy tutaj noc, zjedliśmy śniadanko, tą ich taką fermentowaną owsiankę, tu jego żona prowadzi samochód, a my jedziemy na Pacę. Teraz plan jest dosyć prosty, podrzucą nas gdzieś tam w stronę autobusu, później dojeżdżamy do Pretorii, z Pretorii do Johannesburga i spotykamy się z tym znajomego Maćka. W ogóle ta dzielnica jest przepiękna, zobacz jak to tutaj wygląda, te domy. W nocy było cicho, spokojnie, to taka prestiżowa dzielnica pod Pretorią. Józef jest dosyć majętnym człowiekiem. Come on! No i tak to wygląda, tak się tutaj podróżuje. W ogóle w nocy było dosyć chłodno i fajnie się spało w namiotach. Także pod tym względem super. No a teraz znowu gorąco. Więc ja się cieszę, bo jeszcze 1 dzień gorąca przede mną, a później już zima w Polsce. Zima w trampkach. Zima w trampkach, w sandałach właściwie, bo będę wracał w sandałach i w tych ciuchach, które tutaj mam. Siedzimy w autobusiku, czekamy aż się autobusik zapełni, a że autobusik jest pusty, to poczekamy sobie długo. No i ruszamy, ma nas autobus dowieźć za 22 randy do dworca pociągowego, a później dalej sobie poradzimy, jak zawsze. W ogóle jesteśmy w RPA, więc biały człowiek tutaj nie robi żadnego wrażenia, więc to już troszkę inaczej tutaj będziemy funkcjonować niż do tej pory w tej podróży. Ogólnie cały ten wyjazd był bez jakiegoś takiego większego planu i generalnie zauważyliśmy, że im bardziej właśnie wychodzimy ze strefy komfortu, tym fajniejsze rzeczy się pojawiają. Było tak, że ten kemping, na który nas pani w czerwonej Maździe zawiozła, był słaby, ale już był wieczór, już było tak późno i jeszcze 50 km do miasta, a w mieście nic. No i się zastanawialiśmy co zrobić, czy olać, czy zaakceptować to, że nie jest super, ale generalnie nie jest źle. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy tak jak zawsze, czyli olaliśmy ten kemping, zawinęliśmy się stamtąd i co, machnęliśmy ręką, zawieźli nas na najlepszy kemping, na jakim byłem na świecie. Czy stąd wniosek, że
że trzeba skądś wyjść, żeby dokądś dojść. Jeżeli skądś wyjdziesz, pomimo że jest to dyskomfort, to na pewno dojdziesz w dużo lepsze, ciekawsze i fajniejsze miejsce. A grzęznąc w tym samym jest po prostu bez sensu. Tu jest taka fajna akcja w tych autobusach. I don't have 4 rent, but we need 6 rent. O, thank you. I tutaj gość, po prostu pasażer, przyjął funkcję księgowego. No i teraz kierowca prowadzi, tu pani siedzą z przodu, tam siedzi pełno ludzi, a zaraz będzie coraz więcej. A jeden z pasażerów zbiera pieniądze, wydaje Robi resztę. za kasjera. Ile ci wydał? Wydał mi 4, jeszcze mi brakuje. Jeszcze 2 musicie oddać. Musisz mieć 2. Zaraz zobaczymy, ile to jest 2, podejrzewam, że to jest nic. Ale to jest właśnie fajne, że pasażer staje się kasjerem. U nas w Polsce tak nie ma. O, Thank you super, very much. thank you brother.